W momencie, w którym przybywamy na świat, rozpoczynamy bardzo dziwną, ciekawą i często zaskakującą podróż. I choć to my sami stawiamy kolejne kroki w życiu, na każdym z nich spotykamy osoby, zdarzenia, spotkania, znaleziska, które są w stanie zmienić naszą dalszą ścieżkę. Kilka dni temu zapytałam się moich znajomych, czy mają w swoim życiu takie historie, w których przypadkowe osoby albo zdarzenia w fascynujący sposób wpłynęły na ich los. Jak się okazało, ta myśl, że to, jak wygląda nasze życie, nie jest do końca zależne tylko od nas, podziela więcej z nas. Niektóre z tych opowieści były naprawdę niesamowite. Antosia napisała mi, że wypadek, którego doznała na przejściu dla pieszych w zeszłym roku, sprawił, że więcej zauważa dookoła i spędza czas z ludźmi, których naprawdę kocha. Abdullah napisał, że program, na który jakimś cudem się dostał w Azji, pozwolił mu otworzyć swój własny biznes. Kaja z kolei opowiedziała mi o tym, jak to w pierwszej klasie podstawówki nie dostała się do szkoły muzycznej i własny dziadek zaczął ją uczyć na fortepianie, dzięki czemu teraz mają niesamowicie mocną, inspirującą relację. Domcia z kolei powiedziała mi o tym, jak to w czasie wakacyjnej pracy jako kelnerka poznała znajomą, która powiedziała jej o kulturoznawstwie, dzięki czemu teraz spełnia się cudownie na studiach na swoim ulubionym uniwersytecie. Napisała do mnie również Fefi, i Asia, i Martyna, i mnóstwo innych osób. Zdaje się, że każdy z nas ma w swoim dotychczasowym życiu takie opowieści, które zmieniły to, jak funkcjonujemy, jak patrzymy na świat i jakich decyzji podejmujemy. Historie te są żywym dowodem na to, że wszystkich nas łączą pewne wspólne więzi. I to, w jaki sposób ludzie mogą być ze sobą połączeni, pokazuje w bardzo ciekawy sposób historia dwóch naprawdę znanych nam osób. Jedna z nich poprowadziła ruch, który doprowadził do niepodległości Indii, a druga natomiast była przywódcą jednego z największych ruchów na rzecz praw człowieka w historii. Chodzi o nikogo innego, jak o Mahatmę Gandhiego i Martina Luthera Kinga. Ale najpierw mały kontekst. Lecimy na chwilę do Indii. Indie jeszcze 100 lat temu były krajem podległym Imperium Brytyjskiemu. Panował tam system kolonialny, dzięki czemu imperium mogło wykorzystywać zasoby Indii do własnego bogacenia się. W latach 20. XX wieku natomiast Mahatma Gandhi zainicjował ruch społeczny, który sprzeciwiał się ekonomicznemu wykorzystywaniu Indii. Przez następne 20 lat Gandhi prowadził narodowy ruch na rzecz niepodległości, którego absolutnym, podstawowym fundamentem było niestosowanie przemocy. Głównym założeniem aktywizmu Gandhiego była tak zwana satyagraha, czyli siła prawdy albo siła miłości. Gandhi uważał, że nie wolno atakować Imperium Brytyjskiego, a raczej w pokojowy sposób przekonywać ich do słuszności własnej sprawy. Tą filozofią poruszył miliony ludzi, którzy wspólnie doprowadzili do osiągnięcia niepodległości Indii w 1947 roku. Ta idea nieużywania przemocy pojawiła się pewnego dnia w seminarium teologicznym Crozera w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych. A tam, jak już możecie się domyślić, młodym studentem był sam Martin Luther King. W czasie studiów King zapoznał się z ideą pokojowego nieposłuszeństwa i w szczególności zainteresowała go myśl Gandhiego, że prawda i miłość mogą być skuteczną bronią w walce o sprawiedliwość społeczną. Jednak to działo się za młodości Martina Luthera Kinga. Dopiero w 1955 roku przed Kingiem otworzyły się drzwi, aby całą tę filozofię wykorzystać w praktyce. 1 grudnia 1955 roku bowiem 42-letnia Afroamerykanka Rosa Parks wsiadła po południu do autobusu w Montgomery i usiadła na miejscu dla białych Amerykanów. W stanie Alabama segregacja ze względu na rasę sięgała nawet transportu publicznego, przez co osoby czarnoskóre mogły siedzieć jedynie na miejscach specjalnie do tego przeznaczonych albo musiały jechać na stojąco. Tego dnia, podczas jazdy, w pewnym momencie do autobusu weszło kilku białych Amerykanów. Kierowca wówczas kazał wszystkim osobom czarnoskórym przesiąść się na tył autobusu. Rosa Parks jednak nie zgodziła się i pozostała na swoim miejscu. Została przez to wkrótce aresztowana przez policję. Po powrocie z aresztu do domu wraz z innymi działaczami stowarzyszenia, które wspierało osoby czarnoskóre, postanowili podjąć bojkot. Tak zwany bojkot busów w Montgomery.
Działacze ci skontaktowali się wówczas z Martinem Lutherem Kingiem, który był lokalnym pastorem, i poprosili go o wsparcie ich bojkotu. King swoimi przemówieniami w czasie nabożeństw kilka dni później zdobył na tyle duże poparcie Afroamerykanów w Montgomery, że został wybrany na przywódcę tego bojkotu. Po ponad roku pokojowych protestów w Montgomery Sąd Najwyższy uznał traktowanie Afroamerykanów w transporcie miejskim w Montgomery za niezgodne z konstytucją, przez co władze miasta musiały znieść segregację w transporcie publicznym. Po wydarzeniach z Montgomery ruch na rzecz praw osób czarnoskórych nie zatrzymał się, a raczej nabrał na siłach, a King stopniowo stał się przywódcą całego ruchu przeciwko rasizmowi. Wspaniałym symbolem siły tego ruchu jest już historyczne wystąpienie Kinga, w którym mówił on o tym, jak marzy o świecie, w którym wszyscy ludzie są ludźmi. Przez całą swoją działalność społeczną Martin Luther King promował i utożsamiał ideę Gandhiego o niestosowaniu przemocy. King napisał raz, że podczas gdy miał miejsce bojkot w Montgomery, indyjski Gandhi stanowił przewodnie światło dla naszej techniki bezprzemocowej zmiany społecznej. Mężczyźni nigdy nie mieli okazji spotkać się twarzą w twarz, ale byli ze sobą połączeni pewnym pomysłem. Pomysłem o pacyfizmie w walce o wolność, który przeszedł z Gandhiego na Luthera Kinga i nie do poznania zmienił Stany Zjednoczone. Dziś natomiast te połączenia rozwijają się dalej i szerokie grono działaczy społecznych bierze przykład i inspiruje się metodami Kinga i Gandhiego. Wszystkie te historie, choć zdają się być przypadkowe, świadczą o tym, że tak naprawdę każdy z nas funkcjonuje w pewnej sieci połączeń, sieci więzi z innymi ludźmi, w których akcja wywołuje reakcję, a działania innych oddziałują na więcej osób. Rebecca Solnit, amerykańska eseistka i działaczka społeczna, mówi wprost, że nie jesteśmy indywidualnymi fragmentami, jednostkami, które są od siebie oddzielone. Raczej wszyscy operujemy w pewnych systemach i jesteśmy częścią istotnej więzi. Jakby jeszcze szerzej się nad tym zastanowić, to tak naprawdę wszystko dookoła, co nas otacza, opiera się na wzajemnych połączeniach. Natura, gospodarka, polityka, całe społeczeństwa to jedne wielkie wzajemne akcje i reakcje. I dlaczego o tym mówię? Z dwóch prostych powodów. Po pierwsze dlatego, że warto jest być świadomym, jakie wydarzenia i kto sprawił, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. To, co miało na nas wpływ, pozwala nam zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy i dlaczego nasze życie zostało poprowadzone akurat w taki sposób. Może to nam pomóc obrać dobry kierunek na przyszłość i podejmować bardziej świadome kroki. A drugi powód jest taki, że podejmując konkretne działania, warto jest myśleć szerzej, systemowo i zdawać sobie sprawę, jak nasze decyzje mogą wpływać na innych, na te połączenia. Choć istotne jest to, aby wiedzieć, co miało wpływ na nasze życie, warto jest również zdawać sobie sprawę, jaki my mamy wpływ na otoczenie. W dzisiejszych czasach takie szersze myślenie i zadbanie o to, aby nasze działania wobec innych ludzi, gospodarki czy natury były świadome i pożyteczne, może w kluczowy sposób wzmocnić nasze społeczności i społeczeństwa. Także inspirujemy się dobrymi ludźmi dookoła. Bądźmy takim Kingiem, który natknął się na ideę Gandhiego i w całkiem dobry sposób je wykorzystał i właśnie działajmy dzięki temu w dobry sposób. Bo tak naprawdę wszystko się ze sobą pięknie łączy.